Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam ciasto, do którego przymierzałem się już od jakiegoś czasu. Szyszkowy król, bo o nim mowa, to pyszny deser, który pięknie się prezentuje, ale są w nim pewne rzeczy, o których musimy sobie porozmawiać. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, czy robiliście już szyszkowego króla i jakie były Wasze wrażenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od kakaowego biszkoptu. Potrzebujemy 80 g mąki tortowej, 25 g ciemnego kakao i takiej samej ilości skrobi ziemniaczanej. Składniki suche najpierw przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek, a następnie krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tym razem nie używam proszku do pieczenia, ale jeśli chcecie, dodajcie jedną płaską łyżeczkę. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się jajkami. Do osobnej dużej miski przelewam 4 duże białka. Ubijam je przy pomocy miksera, aż łopatki maszyny zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad. Ubijanie zaczynam od najniższych obrotów i stopniowo zwiększam je wraz ze wzrostem objętości piany. Dzięki temu struktura białek jest stabilniejsza i trudniej jest je przebić. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zwiększam obroty miksera na średnio wysokie i dodaję do białek 100 g drobnego białego cukru. Cukier dodaję partiami po około 1 łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ubijam zawartość miski do całkowitego rozpuszczenia cukru. Cukier łatwiej rozpuści się w białkach, które mają temperaturę pokojową, dlatego polecam wyjąć je z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem biszkoptu. Po dodaniu całego cukru białka powinny stać się lśniące i na tyle sztywne, że bez problemu będzie można odwrócić miskę do góry dnem. Po dodaniu całego cukru zmniejszam obroty na średnio niskie i dodaję do białek 4 duże żołódka. Robię to podobnie jak w przypadku cukru, to znaczy partiami po jednym naraz i za każdym razem krótko mieszam ze sobą zawartość miski tylko do całkowitego połączenia się składników. Nie zajmie to dużo czasu, około 20 sekund na żołódko powinno wystarczyć. Po dodaniu wszystkich żółtek dodaję do ciasta 50 g oleju rzepakowego. Olej wlewam wąskim strumieniem, stale mieszając masę na średnio niskich obrotach. Dodając olej w ten sposób nie wybijecie z jajek zbyt wiele powietrza, dzięki czemu ciasto pozostanie puszyste i lekkie. Po wmieszaniu oleju możemy już odłożyć mikser, na tym etapie nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanych jajek dodaję składniki suche. Robię to w 2 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do chwili, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Warto się do tego przyłożyć i zrobić to na tyle delikatnie, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z masy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, kiedy nie dodajemy do ciasta proszku do pieczenia i polegamy tylko i wyłącznie na tym, jak dobrze ubiliśmy białka. Tak przygotowane ciasto ostrożnie przelewam do formy o rozmiarach 18 na 28 cm i rozprowadzam po całej powierzchni przy pomocy silikonowej szpatułki. Dno formy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a boki pozostawiłem suche i czyste. Dzięki temu biszkopt przyklei się do nich w trakcie pieczenia i nie opadnie w trakcie studzenia. Forma z ciastem biszkoptowym trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 30 minut do suchego patyczka. Po tym czasie wyciągam blaszkę z piekarnika i rzucam nią o blat z wysokości około 30-40 cm. W ten sposób gwałtownie wybijemy z ciasta powietrze, dzięki czemu nie opadnie w trakcie studzenia. Tak przygotowany biszkopt odstawiam na około godzinkę, może 2 do całkowitego wystudzenia. W tym czasie proponuję przygotować poncz do nasączenia ciasta. U mnie będzie on nieco eksperymentalny. Do średniego dzbanka przelewam 150 ml chłodnej, przegotowanej wody i 50 ml domowego ekstraktu kawowego. Poncz dokładnie mieszam i odstawiam do chwili, kiedy będzie potrzebny.
Domyślam się, że nie macie pod ręką takiego ekstraktu, dlatego możecie użyć 200 ml mocnej kawy lub wziąć po 100 ml wody i waszego ulubionego likieru kawowego. Obie opcje sprawdzą się równie dobrze. Opcja z kawą sprawdzi się szczególnie dobrze w sytuacji, kiedy ciasto mają jeść dzieci. Kiedy biszkopt już wystygnie, ostrożnie odcinam go od boków blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i przekładam go na blat. Ciasto przecinam mniej więcej w 2/3 wysokości, uzyskując w ten sposób dwa blaty. Jeden nieco cieńszy, który trafi pod warstwę szyszkową i drugi grubszy, który posłuży za spód. Grubszy blat przekładam na dno blaszki, w której wypiekałem biszkopt. Blachę wcześniej umyłem, jej dno ponownie wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie użyć tylko papieru do pieczenia, sprawdzi się równie dobrze. Na kakaowy biszkopt wylewam około połowę przygotowanego wcześniej ponczu. Nie ma co oszczędzać, połączenie smaku kawy i kakao daje wspaniały efekt, którego nie da się podrobić. Na nasączony biszkopt wykładam około 200 g lekko kwaskowej konfitury i rozprowadzam ją po całej powierzchni ciasta. U mnie jest to konfitura wiśniowa, ale równie dobrze możecie użyć śliwkowej, porzeczkowej lub truskawkowej. Użyjcie tego, co wam odpowiada. Tak przygotowany spód odstawiam na chwilę do lodówki i zajmuję się warstwą śmietanową. Do usztywnienia śmietanki użyję 6 g żelatyny w proszku. Rozpuszczam ją w 80 ml świeżo zagotowanej wody i odstawiam do lekkiego przestudzenia. Do osobnej dużej miski wlewam 300 ml zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 125 g zimnego serka mascarpone, 30 g cukru pudru i 1 łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na 3/4, to znaczy do chwili, kiedy masa wyraźnie zgęstnieje i znacząco zwiększy swoją objętość, ale nie będzie jeszcze sztywna. Ubijanie najlepiej przerwać w momencie, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać wyraźny ślad, ale sam krem nie będzie jeszcze zachowywał kształtu nadanego mu przez robota. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do kremu żelatynę, którą najpierw trzeba zahartować. Do wystudzonej żelatyny dodaję 2 łyżeczki ubitej śmietanki i mieszam do całkowitego połączenia. Wiem, że 2 łyżeczki to może wydawać się mało, ale nie dodawajcie więcej śmietanki, bo różnica temperatur może sprawić, że żelatyna się natychmiast zetnie. Można sobie z tym poradzić, ale po co dodawać sobie pracy? Zahartowaną żelatynę wlewam wąskim strumieniem do śmietanki, stale mieszając całość na średnio niskich obrotach miksera. W ten sposób równo rozprowadzicie ją w kremie i nie wytworzą się w nim nieprzyjemne grudki. Po dodaniu całego płynu krótko mieszam całość tylko do chwili, kiedy zacznie delikatnie gęstnieć. Nie ubijajcie kremu całkiem na sztywno, bo możecie nie zdążyć z przełożeniem go na ciasto. Na końcu upewniam się przy pomocy silikonowej szpatułki, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak należy. Po prostu sprawdźcie, czy na dnie naczynia krem wygląda równie jednolicie jak na górze. Tak przygotowany krem przekładam na lekko schłodzony spód i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni. Tego kroku nie odkładajcie ani chwili dłużej niż jest to potrzebne, bo krem może zacząć szybko tężeć, a wtedy będziecie mieć problem z jego rozprowadzeniem. Co prawda żelatyny w kremie jest tylko tyle, żeby utrzymywał kształt i nie wypływał bokiem w trakcie krojenia ciasta, ale po co ryzykować? Po rozprowadzeniu kremu przykrywam go cieńszym blatem biszkoptowym i delikatnie dociskam całość tak, żeby wszystkie warstwy się ze sobą skleiły. Tak przygotowane ciasto odstawiam do lodówki na około 10-15 minut, aż krem zacznie tężeć. Na tym etapie pozostaje już tylko przygotować warstwę szyszkową. I to jest ta warstwa, z którą mam pewien problem. Ale po kolei. Najpierw powiem, co zrobiłem, a potem przejdę do tego, co mi nie pasuje. Do dużej miski przełożyłem 40 g ryżu preparowanego, a następnie dodałem do niego 200 g lekko podgrzanego kajmaku. Całość wymieszałem tak, żeby kajmak pokrył ryż i to tyle, ostatnia warstwa gotowa.
Problem leży tylko w tym, że po nocy w lodówce ryż stał się całkiem miękki, przez co niezbyt dobrze jadło się ciasto. Warstwa była całkiem słodka, przez co w smaku było ok, ale konsystencja kompletnie mi nie podpasowała. Czego tu brakowało? Jakiegoś chrupnięcia, czegoś co stawiałoby opór pod zębami. Dlatego proponuję wam zamienienie ryżu, albo przynajmniej jego części, na orzeszki ziemne. Myślę, że sprawdziłyby się o wiele lepiej, wniosłyby więcej do smaku ciasta, a do tego przyjemnie przełamałyby konsystencję całości. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Jeśli robiliście już szyszkowego króla, dajcie znać, czy macie podobne odczucia, a może wasza szyszka wyszła chrupiąca sama z siebie. Jeśli tak, to podpowiedzcie, jak to zrobiliście. Przed wyłożeniem szyszki na ciasto górną część biszkoptu solidnie nasączam resztą ponczu. Warstwę szyszkową rozprowadzam równą warstwą po powierzchni biszkoptu, a następnie odstawiam ciasto na całą noc do lodówki, żeby wszystkie warstwy odpowiednio się zestaliły. Następnego dnia pozbywam się boków blaszki, folii rantowej i nadchodzi czas degustacji. Pomimo moich zastrzeżeń do warstwy szyszkowej uważam, że ciasto jest przepyszne. Wilgotny biszkopt, który łączy w sobie smaki kakao i kawy, jest mięciutki i rozpływa się w ustach. Konfitura wiśniowa przyjemnie przełamuje słodycz całego ciasta, a waniliowa śmietanka spaja ze sobą wszystkie warstwy i dodaje przyjemnej kremowości. Gdyby tylko ta szyszka odrobinę chrupała. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na temat szyszkowego króla i czy podoba wam się taki pomysł na film, gdzie wprost mówię, że coś mi nie pasuje. Jak zawsze życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!